Witam Państwa serdecznie w 9. odcinku Mózg on Screen Live, który nadawany jest na żywo. Witam Państwa serdecznie, jeśli jesteście. Muszę też powiedzieć, z przyjemnością oczywiście, że program finansowany jest przez miasto Bydgoszcz i Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Ze mną jest dzisiaj przy stole na początek Grzegorz Tyszkiewicz, wydawca, właściciel firmy Bocian Records. Zaprosiłem go z kilku powodów. Za chwilę Państwo się w trakcie programu dowiedzą, z jakich to powodów. Na początek chciałem Cię zapytać, co nowego w Bocian Records? W Bocian Records po takim okresie lekkiej stagnacji 2 nowe tytuły. Jeden artysta, o którym chyba ciągle rozmawiamy, czyli Marek Pospieszalski. Ja ciągle o tym mówię, bo to jest trochę dziecko mózgu, trochę dziecko Super Samu. I taka kolejna generacja i wielka nadzieja cały czas sceny improwizowanej. Myślę, że Mateusz Pospieszalski mógłby się z tym nie zgodzić. Myślę, że po ostatnich płytach i tym, co na przykład u Ciebie na Super Samie pokazał Marek, no to chyba jednak jest trochę już inaczej. No i drugi tytuł to jest Mats Gustafsson i Erwan Kerawec, czyli muzyka na saksofon i na dudy. Instrument, który ma ogromną tradycję w muzyce improwizowanej od czasów Alberta Eilera jeszcze. Więc no taka jakby ścieżka jest w tym roku bardziej free improv. Oczywiście po śmierci Brodsmana przypomniałem sobie też, że cały czas jest nieskończony temat. Jakoś tak długo zawsze rozmawiamy na temat tych płyt, które mamy razem wydać. I one są dogadane, ale jakoś tak nie wiem, czy to Ty jesteś taki, że chciałbyś jeszcze wszystko mieć lepiej ogarnięte, bo po prostu jest ten materiał i on jest bardzo dobry. On się ukazał na tej płycie Twojej duetowej, no i on jest wart rozwinięcia na pewno, więc myślę, że powinniśmy też wrócić do tego tematu. Tak sobie właśnie teraz pomyślałem, kiedy słuchaliśmy koncertu Ido. No, śmierć Brodsmana oczywiście dotknęła wiele środowisk. Dla nas oczywiście też był bardzo ważny, jako jeden z tych guru, można powiedzieć, gdzieś tam postaci, które kształtowały naszą osobowość muzyczną. Wielu ludzi na scenie jazzowej, można powiedzieć. Brodsman wystąpił na tej scenie kilkakrotnie. Faktem jest, że umawiałem się z nim na przyszły rok, na 30-lecie Mózgu, na to, że będzie miał wystawę z tej okazji, bo przypomnijmy, albo powiedzmy tym, którzy nie wiedzą, że Brodsman był malarzem i muzyka stała się jego drugą pasją, można powiedzieć. Wiesz, on jest w ogóle bliski tej idei mózgu i to nawet nie mówię o tej serii Mózg on Screen czy Super Samach, na których grałeś z nim, tylko w ogóle jako takiej, o której też wielokrotnie rozmawiamy, która ma taki element nie tylko muzyczny, nie tylko dźwiękowy, ale również taki szerszy kontekst, bym powiedział, kulturowy, a nawet społeczny i nawet, powiedzmy, nie bójmy się tego słowa, polityczny. Kiedy ta muzyka staje się coraz bardziej polityczna i coraz bardziej zaangażowana. Kiedy czytałem te wszystkie wpisy na Facebooku, to zawsze była przywoływana Machine Gun. To jest zabawne, bo ja się na przykład na tej płycie nie wychowałem, bo ja się urodziłem 3 lata później. Dla mnie Brodsman zaczyna się wraz z płytami naszego kolegi, który też tu wielokrotnie występował, Johna Doby i jego zespołu Bishops for the Poor. I tak naprawdę, no, to jest, ja od tego czasu liczę Brodsmana. Więc tym bardziej wydaje mi się, że to pytanie dotyczące Twojego duetu jest zasadne. Czy kwartetu tego, który graliście? No tak, jest coś takiego, oczywiście to jest jakaś niezrozumiała magia, że jak Brodsman umarł, przez chwilę miałem ochotę, jak pewnie setki albo tysiące ludzi na świecie,
opublikować jakieś nagrania z nim związane. I przesłuchiwałem ten nasz duet, chociażby z Warszawy z 2018 roku. No i z jakiegoś powodu to brzmi inaczej. Jakby ten czas często zmienia nasze spojrzenie na muzykę. Jak ktoś umiera, to w ogóle staje się inaczej. Także może do tego wrócimy, ale też trzeba pamiętać, że jest jakaś tam seria nagrań z Super Sam Plus One, gdzie obliczyliśmy ze Zbychem chyba Zielińskim, że tam było z 80 koncertów po prostu. Wiesz co, ja byłem na części z nich, one ze swojego charakteru nie zawsze mogły być udane z wielu względów, jak też o tym rozmawialiśmy, ale przynajmniej myślę tam, to jest dobry materiał na taki 10-płytowy box CD, tak myślę. I to jest też bardzo ciekawe, żeby może to tak jakoś spiąć taką klamrą, że tam wcale ci mistrzowie nie zawsze grali główne skrzypce, nie zawsze byli też te sytuacje, gdzie byli Polacy. Jeszcze dzisiaj o tym porozmawiamy, to taka uwaga do naszych oglądających, bo jest kolejne dziecko, można powiedzieć, tego Super Samu, powiemy o tym pewnie na końcu. Natomiast też dla mnie jest to ważne, bo ja dzięki temu zrealizowałem na przykład w tamtym roku płytę Huberta Zemlera, który otworzył się na zupełnie inną muzykę i to też jest chyba taka wspaniała jakby taka cecha czy umiejętność, którą mózg stwarza. Ja wyjaśnię Państwu, że Super Sam Plus One polegał na tym, że każdego wieczora odbywały się 3 koncerty, 2 solowe. Dobieraliśmy muzyków w taki sposób, że jeden był z zagranicy, jeden z Polski, a jako trzeci koncert zawsze był duet i jedna z zasad, znaczy główna zasada była taka, że muzycy wcześniej się nie spotkali. Na scenie przynajmniej, także no jest tam kopalnia różnych rzeczy. Jako ciekawostkę powiem, że chcielibyśmy, bo mówiłeś o klamrze Super Samowej, chcielibyśmy w przyszłym roku zrobić film z tego wszystkiego, bo to wszystko jest nagrane przecież, więc myślimy o tym, żeby zrobić jakiś taki film z całości, żeby to pokazać, pewnie połączony z jakimś koncertem, więc to jest plan na jutro. Powód drugi, dlaczego Cię dzisiaj zaprosiłem, jest taki, że chciałem Cię poprosić o rozmowy z 2 artystami, z Ido Buckelmanem, który grał przed chwilą, a później z Frankiem Gratkowskim, także za chwilę rozmowa z Ido Buckelmanem. I obaj też grali na Super Samie. To prawda. Tak jak powiedział Sławek, będzie 2 gości takich stricte muzycznych, chociaż w tych czasach powiedzieć, że ktoś jest tylko od muzyki albo tylko od sztuk wizualnych, to właściwie nic nie powiedzieć. Moim pierwszym gościem jest Ido Buckelman, banjonista, którego wysłuchaliście na początku. Człowiek, który pochodzi z Izraela, ale jest od kilku lat silnie związany z berlińską, a w zasadzie z europejską sceną muzyki improwizowanej. Mówię europejską, ponieważ wśród jego współpracowników nie tylko są muzycy z Berlina czy muzycy z Izraela, ale również tacy artyści jak na przykład Mikołaj Trzaska, Perake Holmlander, czy na przykład Guillermo Rodriguez, właściciel wytwórni Creative Sources z Portugalii. Okay, my first question to you is, when we think about the banjo, we think of bluegrass. Sometimes we think about Ben Affleck of Downtown Jazz, and the most radical guys think about Eugene Chadbourne. Could you say a bit about your history and your relationship with this instrument? All right. Yeah. So this instrument, I got it as a present from a very important musician in Israel named Jean-Claude Jones. He's a double bass player. He's a great teacher for improvised music. And he gave me this banjo as a gift.
but he said you can keep it as long as you use it. Aha. And then at the beginning I couldn't relate too much to the banjo because because the luguas and Yeah, all yeah, the yeah. influences you mentioned. So I kind of thought to give it back, but then actually I heard Eugene Chadbourne, and I think it was his first solo album. He just used whatever comes. I mean, it looks like, it sounds like he's holding the acoustic guitar and just touch everything in the room, and maybe this is exactly what he did. And then I look at the banjo and it was clear that I can do something with this, and I started to use it. And Have you ever met him or played with him? No, I met him once and just bought some CDs. And, Okay. He? For him, yeah. Ah, that's cool. That's cool. Yeah. You mentioned about the Israel artist. I have to admit that I don't know anything about the Israel scene. I have only in my mind only two names. One is Adam Baruch. Pozdrawiamy cię, Adamie, jeśli nas słuchasz. A journalist from Tel Aviv, right? And the second is Eyal Haravan, also the great journalist from All About Jazz and all this impro. He is totally top. Yes. How about the musician? So if you ask about the improvised music scene in particular, the scene is really great. I think it's there are many musicians, but not lots of venues. But still, somehow the scene is really kicking. It's alive. Yeah. So, but you decide to move to Berlin. Exactly, because there are not so many venues. I see. And I'm really interested in playing solo concerts. And it doesn't make sense to do it in Israel. I had to start tour, to do touring, to get the experience, to learn how to do it. Because, the scene in Israel is very small, so it didn't make any sense to come back and say, hey, it's me again, only listen to me. Are you in touch with the musician from Israel? I mean, do you have any regular, I would say, band with these guys from Israel? No, actually, the only band I have is with the banjo and the acoustic guitar. I see. Yeah, this is the last 10 years, I think, maybe a bit more, the only band that I... We've been listening on your banjo piece, but you have also the acoustic guitar, which is very comparable to what is Derek Bailey doing and what is Olaf Rupp doing from Berlin. Do you have any inspiration regarding guitar players? Yes, of course, but I can say that I try to make it. I'm trying to let it be wide as possible. And actually, I play guitar since I was 12, so I have many influences that I carried with me. And what's happening now is I'm trying to take from everything: harmony, rhythm, all kind of elements that melody, of course, all kind of elements that sometimes are not so important in improvised music. That's very interesting, and we'll have a chance to see you and listen you during the music festival this autumn, right? Yes. Thank you very much. Thank you. Thank you.
Jest ze mną Agnieszka Bykowska, którą przed chwilą Państwo widzieli i słyszeli. Agnieszka, Witam, urodziłaś się wtedy, kiedy powstał mózg. to prawda. Rocznik 94. Co prawda powiedziałaś mi, że nie urodziłaś się w Bydgoszczy. Chciałbym Ciebie zapytać, chcę Cię trochę potraktować jako takiego reprezentanta tej generacji. Przyjechałaś do Bydgoszczy, ile miałaś lat? 21. Jak to było, w jaki sposób... Ja pozwalam sobie na takie pytanie, ponieważ też jesteśmy w 30 roku działalności mózgu i troszeczkę możemy sobie pozwolić na pewną retrospektywę, więc bardzo mnie to ciekawi, w jaki sposób dowiedziałaś się o mózgu, jak to się stało, że tu przyszłaś po raz pierwszy i kiedy i jak to się stało, że zagrałaś tutaj po raz pierwszy. Bardzo dużo wątków, bardzo ważnych dla mnie poruszyłeś. Postaram się odpowiedzieć na wszystkie. Pierwszy raz przyszłam do mózgu w roku 2015 i miałam to szczęście, że jak tylko przyjechałam do Bydgoszczy, co wydarzyło się pod koniec roku 2013, trafiłam na osoby, które w Bydgoszczy się urodziły i przychodziły do mózgu. Znały to miejsce, znały jego historię i podłoże i zaszczepiły we mnie taką ciekawość tego miejsca, bo muszę przyznać, że nie byłam szczęśliwa, kiedy podjęłam tę decyzję, by przyprowadzić się do Bydgoszczy. Myślałam, że może jest więcej, że gdzieś może byłoby lepiej. A skąd się przeprowadziłeś? Z małej wsi, ale przyjechałam do Bydgoszczy z uwagi na to, że rozpoczynałam tu studia, więc miałam kilka różnych miejsc do wyboru, kilka różnych miast. I ta Bydgoszcz była tak naprawdę planem zapasowym, który okazał się być planem A. I muszę przyznać, że dopiero zaczęłam się jakoś w tym mieście zakochiwać i widzieć jego piękno, kiedy przyszłam tutaj. I kiedy zaczęłam poznawać historię mózgu, tak jak właśnie wspomniałam, trafiłam na osoby, które opowiedziały mi wcześniej o tym miejscu. Miałam też ze sobą, zanim przyszłam pierwszy raz do mózgu, lekturę książki Reraka Chłepcąc ciekły hel. Oglądałam też mnóstwo materiałów archiwalnych na YouTubie, więc dla mnie to pierwsze przyjście do mózgu to było jak spotkanie idola swojego pierwszy raz. Więc bardzo się zachwyciłam tym momentem. Pamiętasz, co to było, jak pierwszy raz przyszłaś? Coś się tutaj działo, czy... No właśnie nie działo się nic. Może był to po prostu zwykły dzień w klubie. I myślę, że mogę powiedzieć, że na szczęście, że tak było, bo tak bardzo przytłoczyło mnie to doświadczenie, albo raczej onieśmieliło i było tak bardzo multisensoryczne i to było zderzenie z tym, o czym się nasłuchałam, o czym się naoglądałam w rzeczywistości. Więc było to fascynujące, ale właśnie bardzo onieśmielające doświadczenie. No i pierwszy raz zagrałaś w jakich okolicznościach? Czy wystąpiłaś w jakich okolicznościach? Pamiętasz tam? Musiałam zajrzeć do archiwum mózgu, żeby sobie to przypomnieć i żeby połączyć to z datą. Było to w roku 2016 przy okazji koncertu duetu Kępa Lubiewski. Ja wtedy tam miałam taką bardzo małą rolę, bo wtedy bardziej zajmowałam się słowem i poezją niż dźwiękiem. I uczestniczyłam właśnie w tym koncercie w takim bardziej performatywnym charakterze, recytując tekst do muzyki, która w sumie była improwizowana. I cały ten pomysł zrodził się tak naprawdę noc tuż przed wydarzeniem. Chyba było na festiwalu w ogóle, tak? Czy to nie jest to? Nie. Jak Kępa miał taką zieloną czapkę, to nie to? Nie, to nie to było później. Okej. Więc to było moje pierwsze A sceniczne. jak myślisz, dlaczego młodzi ludzie w Twoim wieku uciekają z Bydgoszczy? Wiesz, sporo się tu dzieje tak naprawdę, a jakiś jest powód, niektórzy już wracają, ale jest jakiś powód, że jest moment, kiedy ludzie decydują się, że muszą wyjechać albo za granicę, albo co najmniej do Warszawy, czy do Berlina. Skąd to się bierze? Czego tu brakuje?
Ciężko mi mówić za innych, więc będę mówiła za siebie, bo sama jestem osobą, która z Bydgoszczy wyjechała rok temu i dziś jestem tu poniekąd jako gość, ale też nie potrafię nie mówić o sobie jako o tym, że jestem lokalna, że jestem tutejsza, bo myślę, że jakoś w mózgu się urodziłam, na pewno jako twórca. I moje powody były może bardzo prozaiczne, bo trochę to miasto mi się opatrzyło. Chciałam zobaczyć, czy gdzieś indziej trawa jest bardziej zielona. I myślę, że to też jakaś taka ciekawość tego, co jest, czy istnieje życie poza Bydgoszczą. No, z pewnością istnieje, ale właśnie tego czegoś brakuje i myślę, że to trochę... Ja to pytanie tak zadaję specjalnie, bo mam nadzieję, że nasze źródła finansowania też oglądają takie rzeczy i warto jest wziąć pod uwagę, co takiego w Bydgoszczy dzieje się złego, że młodzież stąd chce uciekać. Dlatego to pytanie trochę Ci zadałem. Dobrze, teraz rozumiem. Dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję. Gdzie strumyk płynie zwolna, rozsiewa zioła maj. Stokrotka rosła polna, a nad nią szumiał gaj. Stokrotka rosła polna, a nad nią szumiał gaj, zielony gaj. W tym gaju tak ponuro, że aż przeraża mnie. Ptaszęta za wysoko, a mnie samotnej źle. Ptaszęta za wysoko, a mnie samotnej źle, samotnej źle. Tak idą, 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 aż weszli w gęsty las. A harcerz taki gapa, że aż pokrzywy w las. A harcerz taki gapa, że aż pokrzywy w las, pokrzywy w las. A ona, cóż biedna robić ma? Nad gapą pochylona i śmieje się, haha. Nad gapą pochylona i śmieje się, ha, 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 ha. Jest z nami, jest ze mną i z Państwem kolejny artysta dzisiejszego programu, Wojtek Kowalczyk. Widzieliśmy właśnie Twój performance, prawdopodobnie pierwszy w mózgu. Myślę, że mógł być to rok 1994, podejrzewam, że to był ten rok. Ile miałeś lat wtedy? Ciężko policzyć, nie? Ciężko policzyć. Podejrzewam, że Ty jesteś dobry z matematyki, więc... No właśnie nie, ale myślę, że 20 parę miałeś. No, 20 parę Powiedzmy. lat, tak. Ja mogę powiedzieć Ci teraz publicznie, że po tym wykonie Twoim zakochałem się w Tobie. Dzięki, ale ja zauważyłem, że Ty masz obrączkę. Wówczas miałeś obrączkę, w związku z tym, no, że tak powiem, ominąłem trochę tę miłość, w cudzysłowie oczywiście. W sumie powiedz mi, co sobie myślałeś wtedy, co powodowało, że wtedy i przez wszystkie inne lata, bo jakby pracujemy razem już długo, jakie myśli Ci towarzyszą? Co Ty właściwie chcesz powiedzieć odbiorcom Twojej sztuki? Jaki jest przekaz? No, przekaz jest taki, że po prostu to jest rzeka, temat rzeka, ale w takim ujęciu syntetycznym przekazać trzeba, że taka sztuka istnieje, że jest ona wpisana po prostu w szeroko pojętą kulturę, że jest to jeden z wyróżników w sztuce, ale jeżeli chodzi o tą sytuację, którą przedstawiłeś, to ta sytuacja jest umiejętnością. Czyli tak, miałem umiejętność wylania wody na podłogę, miałem umiejętność wysypania ziół na podłogę, miałem umiejętność złamania gałęzi w parku i przyniesienie tej gałęzi do galerii.
Będę wyliczał dalsze umiejętności. Była umiejętność, prawie umiejętność narysowania ptaków, do których starałem się dosięgnąć. No i była finalna umiejętność napisania kredą na podłodze i wskazania tego hasła. Czyli można powiedzieć tak, zestaw umiejętności w ramach tego, co miałem w głowie, jeżeli chodzi o ten pierwszy, taki pierwotny performance, ale piosenka zawiera słowa. Słowa odzwierciedlają desygnaty, więc pewne desygnaty wskazują po prostu słowa i odwrotnie. Zatem jest to piosenka wskazywana, nie stokrotka, chociaż można to nazwać również stokrotką, ale jest to piosenka wskazywana ze względu na wskazywanie za pomocą desygnatów, słów i na odwrót. Cóż o performance'ie. Powiem tak, że trzeba rozpocząć od tego, że w sztuce funkcjonują zdania asercyjne, czyli zdania równosilne. Jeżeli takie funkcjonują, to nie są to zdania ani prawdziwe, ani zdania fałszywe. Jest to po prostu sposób mówienia o sztuce. Jeżeli tak jest, to sztuka nie posiada paradygmatu. A jeżeli tak jest, to sztuka nie posiada definicji. W związku z tym, jeżeli mówimy o sztuce, to możemy tylko mówić o swoim światopoglądzie, o wycinku światopoglądu, z całościowego światopoglądu o rzeczywistości, o światopoglądzie pod tytułem sztuka. Zatem, jeżeli tak jest, to zarówno artysta czy artyści, jak i widzowie wszystko wiedzą o sztuce i nic nie wiedzą o sztuce. Można tak to po prostu skwitować, ponieważ nie wytwarza się paradygmat. W nauce wszyscy wiedzą o wszystkim. Jest paradygmat, jest definicja i dopóki ona nie zostanie sfalsyfikowana, nie pojawi się nowe twierdzenie, to wtedy jest to do przyjęcia. Tutaj w sztuce właściwie mówimy to, co nam w sercu gra. Tutaj nikt nie ma racji i nikt nie ma nieracji, nikt nie ma nie fałszu. Dlatego ja w sztuce jestem zwolennikiem antyesencjalizmu. Esencjalizm z kolei wskazuje tak, że ktoś powie, ja w sztuce muszę mieć schemat, muszę mieć pewien kanon, muszę mieć matrycę, która wskazuje, że sztuką jest to a to, ponieważ ma takie cechy. Natomiast antysensualizm mówi, nie, tak nie jest. Ja jestem zwolennikiem antyesencjalizmu, który mówi, tak nie jest, ponieważ sztuka ma N możliwości. Ona nie jest zamknięta. Jeżeli ona ma N możliwości, to jest niemożliwe, żeby była zawarowana pewną sytuacją schematyczną. Ponieważ jeżeli esencjalizm mówi, że sztuką jest to jednocześnie mówi, że sztuką nie jest to. A w sztuce jest to po prostu niemożliwe, bo nie wiemy, jaki jest rozwój sztuki. Nie wiemy, jaka ona będzie za 50 lat, za 100 lat. W związku z tym, że są te N możliwości, czyli nieskończoność, de facto pula taka możliwościowa nie jest nieskończona, sztuka jest w związku z tym bardzo niewdzięczna. Bardzo niewdzięczna, bo poruszamy się w czymś, nie wiemy w czym. Jesteśmy po prostu subiektywnie nią uwikłani i teraz tak, mamy na przykład spojrzenie intersubiektywnie sensowne, to znaczy takie, że każdy człowiek na świecie, który dysponuje pewnym zasobem intelektualnym, może zrozumieć nasz przekaz, że sztuka jest taka, czy nie jest taka, ale niekoniecznie musi z nami kooperować, czyli niekoniecznie się musi z nami zgadzać. Może być w konkurencji, a niekoniecznie w kooperacji. I teraz właśnie jeżeli chodzi o tą warstwę społeczną, to mamy kooperatorów i mamy przeciwników kooperacji, ale wszyscy jesteśmy w ramach tego w swoim światopoglądzie o sztuce, bo jeżeli ja coś neguję, jestem w światopoglądzie. Jeżeli coś popieram, jestem w światopoglądzie. W związku z tym o sztuce można mówić de facto w nieskończoność i nie potrzeba mówić o sztuce z kolei również, no bo się mówi tak naprawdę o czymś, co umyka takiemu kardynalnemu stwierdzeniu, że sztuką jest to a to. No ja byłem zawsze zwolennikiem tego, żeby
jakby samego aktu twórczego nie tłumaczyć, natomiast zdaje się, że chcesz nam powiedzieć coś na temat tego, co za chwilę zobaczymy. Czy się mylę? Za chwilę będzie Wojtek tutaj performował, więc czy chcesz to tłumaczyć, czy raczej to powinno zostać w sferze takiej, że niech odbiorca odbierze to tak, jak już sobie życzy? No, to znaczy tak, może ja nie będę tego tłumaczył, chociaż będzie to zwerbalizowane, ale nie można tego nazwać tłumaczeniem, ponieważ ja w moim zainteresowaniu sztuką przez ostatnie 8 lat, mniej więcej 8 lat, zajmuję się problematyką zewaluowanych performansów, ewaluacji performance. Czyli takich, gdzie faktycznie występuje artysta, jak w tych klasycznych performansach, ale na tym się ewaluacja kończy, ponieważ zewaluowany performance posiada własną nazwę uzasadnioną, własną terminologię metodologiczną, własną definicję i własne obudowanie teoretyczne. I tutaj po prostu muszę teraz zaprzeczyć temu, co powiedziałem parę chwil temu. Tu się pojawia definicja. Z tego względu, że jest to obwarowane tymi czynnikami, ścisłymi po prostu czynnikami, gdzie inny rodzaj sztuki, czy inny gatunek sztuki takich cech nie posiada. I dzisiaj pokażę jeden z ewaluacji performance'u, będzie się nazywał INC Art. Ja to powiem przy prezentowaniu. I właściwie ewaluacja jest dla mnie o tyle interesująca, że produkuje nowe gatunki. Znaczy, może nie nowe gatunki, może to jest zbyt daleko powiedziane, ale inne gatunki. Może tak. Produkuje inne gatunki i jest po prostu indywiduum. Indywiduum, do którego nie można dotrzeć bez definicji. A w sztuce nie ma definicji, ale tutaj jakby paradoksalnie te definicje się pojawiają i one są składową częścią do zwerbalizowania każdego wystąpienia w ramach zewaluowanego performance. Zapraszamy na performance? No, chyba Zapraszamy Państwa na performance z Wojciecha Kowalczyka. Przybiję teraz do ściany zewaluowany performance pod tytułem INC Art. Przybiję go w literze A, czyli w pewnym obszarze zamkniętym, gdzie gwóźdź w tym w tej ewaluacji zewaluowanego performance'u musi być zabezpieczony właśnie tą literą, zamkniętą literą. Teraz odczytam INC Art. INC Art to zewaluowany performance, którego ideą jest szczegółowe zwerbalizowanie przez artystę każdej czynności podczas jego wystąpienia w celu jednoznacznego przekazu redukującego interpretację u odbiorcy. I teraz metodyka. Założeniem INC Art jest działanie artysty, w którym każda czynność na podmiocie lub na przedmiotopodmiocie
jest uzasadniona komunikatem o intencji i o wykonaniu tej czynności. W INC-ART funkcjonują przedmioto-podmioty pierwszorzędowe, które konstruują sytuacyjną cechę istotnościową rezultatu oraz przedmioto-podmioty drugorzędowe, które nie konstruują sytuacyjnej cechy istotnościowej, lecz są osobnym rezultatem spoza tej cechy. INC-ART jest zewaluowanym performansem bardzo nieciekawym. Dlaczego nieciekawym? Dlatego, że jego cechą jest to, że przy wykonywaniu każdej czynności jakby wyprzedzam tą czynność mówieniem, co nastąpi. A zatem jest to odzieranie widza z jego interpretacji. A widz, jeżeli przychodzi na performance, czy przychodzi na inny rodzaj sztuki, chciałby być współautorem. Czyli chciałby na bazie swojej mozaiki doświadczeń wykonywać swój performance na bazie interpretacji. Ponieważ chyba jest tak, że w performansie nie można nie zrozumieć performansu. Ponieważ każdy do niego podchodzi swoją mozaiką doświadczenia i interpretuje go za pomocą tej mozaiki. Może się z tym zgadzać, może się z tym nie zgadzać, co pokazuje artysta, ale musi to zinterpretować. Jest to jakby mechaniczne i jest to wykonywane w sposób odruchowy, naturalny. Teraz będę przybijał do ściany napis, który brzmi: w sztuce najbardziej podoba mi się laba konceptualistów. A dlaczego ten napis się pojawił? Dlatego, ponieważ w ramach INC-ART przedstawiam dzisiaj powstanie flagi konceptualnej. Ponieważ konceptualizm, podejście racjonalne, myślowe, uzasadniające jest dla mnie w sztuce najważniejsze. Będę teraz wbijał gwoździe w litery zamknięte, ażeby gwoździe były tymi literami ustabilizowane. Dwa gwoździe do litery B. Jeden do A. Właśnie, przy okazji tego, co się teraz zdarzyło, że ten gwóźdź spadł na podłogę, warto powiedzieć, że moją zasadą w sztuce performance jest to, określę to, spadło nie podnoś. Spadło nie podnoś, dlatego że artysta performance wchodzi w interakcję z przedmiotem. Ten przedmiot ma N możliwości komunikacji w stosunku do artysty, co można z tym przedmiotem zrobić. I artysta, będąc w tej komunikacji z przedmiotem, może nazwać ten przedmiot, i ja to właśnie czynię, inteligentnym przedmiotopodmiotem, ponieważ ten
przedmiot, mówi mi, ja chcę, akceptuję, że zrobię z tobą to a to, czy możesz zrobić ze mną to a to, ale nie akceptuję tego, że zrobisz ze mną to a to, ponieważ przedmiot również szuka optymalnej sytuacji dla performansu. W związku z czym błędem jest, moim zdaniem, korekta. Coś spadnie, coś się zbije, coś się przesunie, coś, co jest poza naszego pierwotnego zamysłu, jest moim zdaniem niedopuszczalne. Przepraszam za to słowo, bo w sztuce to nie powinno zafunkcjonować. Ale mówiąc moim zdaniem, mam do tego prawo. Jest to niedopuszczalne, żeby to skorygować. Wbijam gwóźdź w literę R. Wbijam gwóźdź w literę D. Wbijam gwóźdź w literę P. Wbijam gwóźdź w literę O. Wbijam gwóźdź w literę D. Wbijam gwóźdź w literę O. Wbijam dwa gwoździe w literę B. Wbijam gwóźdź w literę A. Wbijam gwóźdź w literę A. Wbijam dwa gwoździe w literę B. Wbijam gwóźdź w literę A. Wbijam gwóźdź w O. W P. W A. W U. Teraz będzie tworzenie, początek tworzenia flagi konceptualnej. Demonstruję napis, który brzmi: sztuka bez uzasadnienia jest jak spodnie malarza pokojowego. Teraz będę, tworząc flagę, przetykał drzewiec tej flagi przez litery zamknięte, podobnie jak gwoździe były wbijane w litery zamknięte. Wbijam flagę i drzewiec w literę B. W literę A. W literę O.
w literę D. W literę O. W literę O. Sztuka bez uzasadnienia jest jak spodnie malarza pokojowego. Zdanie to zawiera 8 wyrazów. W ramach flagi konceptualnej dołączam 8 jako potwierdzenie ilości tych wyrazów. Flagę umieszczam na w sztuce najbardziej podoba mi się laba konceptualistów. I proszę Państwa, tak jak mówiłem, INC Art, jeszcze nie powiedziałem o etiologii tej nazwy. Otóż etiologia tej nazwy bierze się z łaciny. Incunt tanter to jest jednoznaczny. Od tego słowa pierwsze litery INC to INC Art. Jednoznaczny dlatego, że, tak jak mówiłem, przedstawiam każdą czynność, w związku z czym redukuję, albo mam zamiar zredukować interpretację u odbiorcy. Jest to wszystko jednoznaczne, sytuacja 1:1. I teraz INC Art produkuje 2 rodzaje podmiotów, czyli tych inteligentnych przedmiotów, które biorą udział w performansie, które, zewaluowanym oczywiście, które podpowiadają pewną pulę możliwościową i te elementy mi taką pulę podpowiedziały. I teraz te, które mi tą pulę podpowiedziały, są to przedmiotopodmioty pierwszorzędowe, czyli te główne, które sformułowały efekt. Sformułowały po prostu teoretyczny zamiar. Natomiast o drugorzędowych zaraz powiem. Teraz wykonam dokument tego przedsięwzięcia. W zewaluowanych performansach ten dokument jest nieodzowny. W każdym
zeewoluowanym performansie, różnym od tego, w tym i w różnym od tego, bo mam ich już chyba z 15, pojawia się dokument, na którym zapisana jest ilość przedmiotopodmiotów, zarówno tych pierwszorzędowych, jak i tych drugorzędowych. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. W sumie jest 11 przedmiotopodmiotów. Zatem zapisuję tą 11. 1. 1. To jest dokument INC Art. I teraz już wiemy, co to są przedmiotopodmioty pierwszorzędowe. To są właśnie te. A ta reszta to nie są śmieci, bo w performansie nie ma śmieci. W performansie każdy papierek, w cudzysłowie, każda cząstka jest bardzo ważna, dlatego ona też uczestniczy w procesie tworzenia danego zjawiska. Zatem to są przedmiotopodmioty drugorzędowe, ponieważ one nie są w tym rdzeniu fabularnym. One nie tworzą tego ostatecznego rezultatu, ale one przyczyniły się w pewnym stopniu do tego rezultatu. Nie mają jednak takiej wartości jak pierwszorzędowe, ale mają swoją wartość drugorzędową. Dlatego przy takich przedmiotopodmiotach kładziemy napis przedmiotopodmioty drugorzędowe. Jest ze mną Zbigniew Zieliński. Jesteśmy poruszeni. Ja się rozbawiłem, jak zwykle, Cichutko się śmiałem. wystąpieniem Wojtka Kowalczyka. Ja pozwolę sobie przypomnieć, że Wojtek jutro, dokładnie za 24 godziny, wystąpi tutaj w Mózgu z innym performancem, jak sądzę, chociaż oczywiście tego nie wiem. Jutro off-screen, czyli trójka artystów z dzisiejszego wieczora będzie występowała tutaj z udziałem publiczności. Jest ze mną Zbigniew Zieliński. Po raz pierwszy usiedliśmy razem przy stole przy okazji tego programu Mózg on Screen. Zbychu jest autorem wszystkich animacji, które widzieliście we wszystkich odcinkach Mózg on Screen. Jest autorem czołówek, przepraszam, czołówek. Bywały różne i dzisiaj też są różne, bo... Tak, mowa jest o czołówkach. Właśnie chyba za chwileczkę tutaj nam realizatorzy pokażą jakieś tam fragmenty tych rzeczy. Zbychu robi też, rysuje obrazki do naszego projektu Mózg on Screen. Przez 8 lat rysował. Super Sam Plus One, który był realizowany w Warszawie. Przepraszam za pomyłkę. Obraz za nami jest również Zbycha. Zbychu jest też autorem kilkudziesięciu plakatów w pierwszych latach działalności mózgu, które też niebawem będzie można zobaczyć między innymi w książce, która powstaje na temat mózgu i będzie wydana właśnie przy okazji 30-lecia. Dzisiaj Zbycha zaprosiłem tutaj, żeby, no po pierwsze, żebyście go Państwo zobaczyli, ci, którzy nie mieli takiej okazji. Po drugie, poprosiłem go, żeby zrobił rozmowę z kolejnym artystą, który za chwileczkę wystąpi z Marcinem Rupiewiczem. Na razie jeszcze, za chwilę. Na razie jeszcze moja animacja. widzimy właśnie pracę Zbycha Zielińskiego.
Fragmenty. Ja pozwolę sobie zadać jedno pytanie, takie retrospektywne znowu, powiedzmy. Niech to zabrzmi, ta animacja. Musimy się uspokoić. Jestem taki zdenerwowany. Ja wiem, o co chciałeś się mnie zapytać. Chciałeś się mnie zapytać o hasło "Pomyśl o sztuce". Tak właśnie jest. Ja inną rzecz jeszcze powiem, skoro te rzeczy lecą i nas nie widać, a już nas widać, ale jedną rzecz, znaczy parę spraw do mnie powiedziałeś w życiu, które zapamiętałem, ale jedna z niedawnego czasu, która utkwiła mi w głowie i myślę, że do przemyślenia dla wielu osób i wielu artystów jest, że sztuki nie ma, tylko się przydarza. O, no wiesz co, no, ale to trzeba praktykować. To na tym polega, że trzeba próbować coś robić i jeżeli chce się robić jakąś tam sztukę, no to trzeba cały czas ćwiczyć, krótko mówiąc. Ty tego nie lubisz. Bo Ja nie jestem przekonany, że trzeba ćwiczyć. No trzeba wykonywać. Trzeba robić po prostu. Trzeba po prostu robić. Myślę, że sztukę możemy znaleźć w wykonaniu ludzi, którzy za artystów się nawet nie mają. Ale nie tylko dobra. też koniecznie muszą to być ludzie. Natomiast tak, pewnie znacznie więcej niż 30 lat temu, kiedy zakładaliście grupę Szkoła Bydgoska, bo jak sądzę z tego okresu pochodzi to hasło "Pomyśl o sztuce". Co mieliście na myśli, to po pierwsze, a po drugie, skoro minęły już przeszło 3 dekady, jak zapatrujesz się na to hasło "Pomyśl o sztuce", to pytanie oczywiście ma związek z pytaniem, które często zadaję tu wielu ludziom, do czego społeczeństwu w ogóle sztuka jest potrzebna. Ale może najpierw, co wtedy myślałeś i co teraz na ten temat myślisz? Wtedy to było jakieś takie naturalne, to był jakiś 91 rok, czy tam 90, może 92, wiadomo, wybuchła wolność, myślało się o wielu rzeczach. My żeśmy tylko po prostu skromnie przypomnieli, że warto pomyśleć o sztuce. No i tyle, bo my żeśmy o tej sztuce myśleli. Kolega Kowalczyk też myślał w tym czasie o sztuce, teraz też myśli o sztuce. Pan Janicki myśli o sztuce. No i jakoś z tym żyjemy, mimo że ona jest męcząca. Wtedy się jakby społeczność nie za wiele myślała o sztuce i teraz też nie za wiele myśli o sztuce. I może to dobrze, że nie myśli za wiele o sztuce, bo wtedy my możemy wykonywać to, co chcemy. Możemy pokazać to, co uważamy za stosowne. Gdyby się tak może za bardzo interesowali tą sztuką, to by od nas wymagali jakichś rzeczy, żeby konia rysować, żeby oberka tańcować. Nie wiem, tak się zastanawiam. Brak zatrudnienia sztuki w obiegu społecznym, czy też minimalne zatrudnienie, daje nam coś takiego jak po prostu zwyczajnie wolność. Chętnie się zgodzę. Znaczy, w moim pytaniu było też, niestety zawsze mam to obciążenie w swoich wszystkich działaniach prawdopodobnie, że trochę myślę też o ludziach młodych i młodych pokoleniach. Dlatego nawiązałem do czasu sprzed tych 3 dekad, kiedy miałeś 20 parę lat, jak sądzę, a raczej na pewno. I wiesz, no, pewnie oglądają nas ludzie młodzi i pewnie wielu z nich może jeszcze nie wie, co ma robić. Może hasło "Pomyśl o sztuce" może ich gdzieś naprowadzić. Oczywiście hasło "Pomyśl o sztuce" może tyle samo znaczyć, co "odkręć słoik". Natomiast cokolwiek jest w stanie wywołać reakcję. Jeżeli się nie odkręci słoika, to się nie zje tego, co w środku na przykład. Jasne. I tak samo jest ze sztuką. No, trzeba o niej pomyśleć najpierw, czyli odkręcić ten słoik Pandory, można by tak powiedzieć, nie? I tam wtedy coś się okaże, co niekoniecznie musi być przyjemne, bo również Szkoła Bydgoska mówiła, że zajmowanie się sztuką grozi śmiercią, droga młodzieży.
Zapraszam Państwa teraz na wystąpienie Marcina Rupiewicza, artysty z Gdańska, który w Mózgu bywał też na przestrzeni lat. Po performansie Zbychu przeprowadzi z nim rozmowę. Milczy. To jest za niego.
Przemów do mnie. Dudum. Dudum, dudum, dum. Dudu, dudu. Czołem. Cześć. Cześć malarzu. Jak tam? Nie odkamienił się. Nie odkamienił się. Trzeba próbować odkamieniać. Tak, Całe życie. Całe życie, ale ponieważ dał ile dał, tyle zaśpiewał. Tak jest. Opowiadaj, bo oglądamy dzisiaj Twoje animacje, fragmenty Twoich animacji jako przerywniki. Przywiozłeś te animacje, przywiozłeś ekspres do kawy, przywiozłeś tusz tutaj Tuż zorganizowałeś. zorganizowałem tutaj. I co ta historia przedstawia? Ekspres przywiozłem z biura, w którym pracuję. Tak. I do tego ekspresu sobie czasami śpiewam w tym biurze, tak potajemnie, bo to ludzie nie lubią, jak się tak zbyt dziwnie, jakieś dźwięki, jakieś to... Staram się, nie, to To twoje, ja. to ty. Staram się w takim razie tak śpiewać, żeby nikt nie zauważył, że śpiewam. Tak, sobie coś tam pomruczeć, nie? I również Ale- rysujesz, tak? Ale to jakby dochodzimy do animacji w tym momencie, ponieważ te animacje powstają z rysunków, które są robione na żywo, że tak powiem, na spontanicznie w pracy, kiedy siedzę przy komputerze albo jest jakieś zebranie i nie mam nic lepszego do roboty, więc rysuję na małych karteczkach, małe szkice, przy czym chwalę sobie, że nie muszę przy nich myśleć, tak sobie rysuję i potem patrzę, wyszło coś takiego, skanuję, potem myślę sobie, że to mogłoby się też ruszać.
I co mogłoby to coś, co się zostało narysowane, robić na przykład, bo to są czasami ludzie, czasami jakieś dziwne postaci. Kiedyś zdarzały się dosyć często misie na przykład, takie pluszowe, które potem musiały ożyć, nie być pluszowymi misiami. To musiały powstać historie na temat takich ludziomisiów. No i obrazy oczywiście, słynne twoje umisiowienia. Wszyscy Umisiowienia. znają na pewno. Tak, oczywiście. Tak, umisiowienia 2004 roku były takim głównym tematem, gdy okazało się, że właśnie misiu może przedstawić każdego, albo każdą sytuację, albo każde zjawisko. Najbardziej to mnie cieszyły takie umisiowienia jakichś znanych artystów, którzy już coś zrobili, żeby ich umisiowić, albo ich dzieła umisiowić, albo dzieł umisiowić. Tylko że to się okazało, że to jest troszeczkę po iluś latach nie nudne, nie małonośne, bo ja jeszcze wymyślił tysiące misiów, ale Chciałeś się uwolnić. zabrakło mi Od wolności misia. w tym wszystkim. Tak, dokładnie. Więc jak No gdyby... po 20 latach uwolnić się od misia można próbować. Można. Jak idzie? I całkiem. O ile mam czas być w pracowni i ostatnio właśnie pracowałem nad takim obrazem, który wydawało mi się, że to świetnie idzie, ale potem nie było mnie 3 tygodnie w pracowni, wróciłem i sobie myślałem, A obraz kurde, uciekł. co to w ogóle jest? Zacząłem robić coś innego w tym miejscu. Ale generalnie porzucając jakby misie, zacząłem malować w taki sam sposób, jaki robię te szkice przy komputerze, gdzie sobie siedzę i tam coś rysuję. Czyli też przychodzę, siadam przed płótnem bez żadnej koncepcji. Tak? Intuicyjność, tak? Intuicyjność. Znaczy w sztuce intuicyjność to zawsze gdzieś Ja tam wiem, ale to jest takie mniej pierwsze lub bardziej... uderzenie w płótno to co? To nie wiem, Przedtem był to miś. właśnie- Przedtem był Przedtem miś. był miś i przychodziłem z konkretnym misiem do namalowania do pracowni. Teraz przychodzę do pracowni i przeglądam zdjęcia w telefonie, patrzę, jakieś fajne zdjęcie zrobiłem, może coś mnie zainspiruje, może nie. A może po prostu zrobię tą pierwszą kreskę i potem jakoś pójdzie. Nie? To wszystko Coś zależy. pokaże ta kreska, tak? Którą stronę chce No skręcać. jak jest kreska, no to już jest świat, tak? Powiedzmy, zaczyna się tworzyć, tak? To jest w tym momencie, jak się ciągniesz tą kreskę, to za tą kreską idą zdarzenia, sytuacje. Wszystko to, co gdzieś tam w głowie siedzi, o czym nie musimy myśleć wcale i co po prostu nagle się ujawnia. Niedawno mówiłeś tutaj nawet w mózgu przy okazji swojej wystawki tutaj drobnej, mówiłeś, że malarstwo, proszę Państwa, to jest takie coś jak udawanie się do lasu. Opowiedz o tym, bo to mi się bardzo... To nie chodzi o malarstwo, że jest jak udawanie się do lasu, tylko dla mnie ideałem malowania, bo ja bardzo lubię malować po prostu, ale czasami to tak się maluje i to nie jest wcale ciekawe. A takim ideałem jest, ja tak porównuję to jak taka podróż do lasu, najlepiej takiego bardzo fajnego lasu, gdzie człowiek się nie rozejrzy, to jest jakaś ścieżka albo brak ścieżki, ale kierunek, w którym by się chciało pójść, nie? Gdzieś nęci, tak, żeby się udać. Tak, nęci, żeby się udać, a potem się idzie tam, no trochę się zabłądzi na przykład. To jest też bardzo, bo ja lubię las w ogóle, tak abstrahując od sztuki. Lubię las, lubię łazić po lesie i lubię się czasami zgubić w tym lesie. To jest tak, że czasami, no naprawdę, człowiek totalnie potrafi chodzić w kółko, albo wydaje się, że idzie prosto, a nagle wyskakuje zupełnie w innym miejscu. Ale to jest też fascynujące, że tak naprawdę jak się idzie do tego lasu, to się ma kontakt ze swoim umysłem. I to jest jakby podróż nie w głąb lasu, w głąb drzew, tylko to jest ta podróż w głąb siebie. Tak? I to samo jest, jak się siada przed płótnem i zaczyna się malować. Tak? To jest jakby no Zgodzę się. coś podobnego. Tak? Jest to podróż, przygoda.
No, to, Tak do tego bym podszedł, bo to już, malowanie mi się żeby przestało być przygodą. Żeby być wolnym, trzeba się troszeczkę zgubić. Jakby. No to jest wolność również do zgubienia się No, oczywiście. dokładnie, bo bez wolności do Bo zgubienia można, to co? jak jest wolność, to można wszystko. tak Żeby naprawdę. się gdzieś zabłądzić, żeby się gdzieś w chaszczach ukryć. Nie ukryć, nie, właśnie odkryć. Odkryć w chaszczach. Raczej bym w tę stronę szedł, bo to, co tam znajdujemy, to są nasze właśnie odkrycia, nie ukrycia. To jest to, że nagle dowiadujemy się, co tam się działo w głowie na przykład. Poza tym taki kontakt z sobą. Tu mówię już znowu o lesie, ale to się przenosi na sztukę. No to jest dla mnie jest istotne. No i dobrze, nie? Lubimy malować, kolega lubi malować. Tak. Powiedział tutaj to, że lubi malować. To jest bardzo ważne, bo jak się coś robi, na przykład maluje, to trzeba to lubić, nie? Bo po co malować, jak się nie lubi? To lepiej nie malować. Ja nie wiem, czy ja znam kogoś, kto by nie lubił malować, w sensie Malując? a malowałby. Chyba są tacy, Tak? co tak muszą to wszystko Znaczy, malować. ale tak, to jest kwestia posiadania takiego musu wewnętrznego, Może tak być. nieprzyjemności. No, Ale nie wiem, czy to się sprawdza, że tak ja powiem. bym nie życzył nikomu, żeby Ja tak też było. Może tak nie jest. Tak, napiję się wódki, ale strasznie nie lubię. Wiesz, Tak więc- jest. Dobrze. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Również dziękuję. Pan Grodzkowski, tak? Będzie grał teraz.
Moim ostatnim gościem podczas dzisiejszego wieczoru Musk on Screen jest Frank Gratkowski. Jest to dla mnie ogromna przyjemność. Jest to jeden z moich ulubionych saksofonistów i improwizatorów. Postać, która od końca lat 80. w zasadzie nadaje ton europejskiej scenie muzyki swobodnej improwizacji. Jeśli ustawicie sobie to na takiej osi czasu, to jest to kolejna generacja po artystach takich jak świętej pamięci Peter Brotzman czy wytwórnia FMP, gdzie od połowy lat 80. Frank realizował wspaniałe płyty w duetach z Georgiem Grave, później także z Wilbertem de Jode, dla wytwórni Leo Records, dla wytwórni Random Acoustic. Człowiek, który oprócz tego, że robi składy muzyki improwizowanej i ma ich na swoim koncie całą masę, tylko w tym roku ukażą się 4 płyty z nazwiskiem Franka Gratkowskiego, to jest także nauczycielem akademickim, a także kompozytorem, ponieważ jego utwory są grane zarówno przez taki zespół jak Zeitkracher, którego jest filarem od wielu lat, jak i niedługo Ensemble Modern. Hello Frank. Hello Grzegorz. This is a very long introduction. I told the audience you have a very extensive practice as a performer, composer, artist. What is your favorite genre? Music, I would say. Cool. I try to make good music, and I don't think about style or Kazuo Uchihashi, a guitarist I play a lot with, who said once when we played, after we played, he said, our style is every style. So everything can happen all the time. If you want to do improvised music and you want to do free improvised music, you have to accept that everything is possible. But I think that you are on the stage. You are very disciplined as an artist. You are very focused. You are very concentrated on what you're doing. I've been watching and listening to you many times as a member of Zeitkracher, as a member of different crew and solo duo, and it's I always try to be 100% on the case. I mean, it's like I always tell to my students. I mean, if you want to be a surgeon, like I'm doing a heart transplantation, you can't do it halfway. You have to be fully admitted, otherwise the person dies. So when you're on stage, you have to be fully admitted and give everything you have.
And for me, it's like there's like people like Glenn Gould, they are the examples, but also Sonny Rollins or John Coltrane or two people who always are on the case and never talk halfway and say, oh, I'm a little bit lazy, I don't play. Who was your master when you was younger? My first idol was Joe Farrell from Return to Forever. But then later it was Charlie Mariano, big hero. Then I had some lessons with Sal Mystico, who played with Count Basie and Woody Herman a lot. And he was a very important teacher for me because he was the first one who talked about spirit in music. And then I was very, very influenced by Steve Lacy. I was traveling to Paris to take lessons with Steve, and so. When? I mean, I'd like to join you with some period of his work. It's very difficult. I would say it's like 30 years ago. Well, let's see, how old am I? No, it's 35 years ago at least. And he was a very strong influence, and I played soprano saxophone for a while. And there was this moment where I did a recording with Georg Greve, and I heard the recording, and I said, it was for a theater project, funny was. But anyway, I heard me on the soprano and said, that's not me, this is Steve Lacy. So I put the instrument away. I said I'd take it away for 2 years, and then I picked it up after 2 years. I played one note, and I said, no, it's still Steve, so take it back. So I stopped playing soprano saxophone because of him, but he is still one of my main influences in a way. But there's all these different, for me, every good musician is an influence. Paul Desmond as much as Peter Brötzmann, as Albert Ayler, as Sonny Rollins, as John Coltrane, as maybe Johnny Diani, or I can name Art Pepper, it doesn't matter. It's just about being what you do. Okay, this is a big names. Can you recommend that any young artist we can say, okay, we can see you next year on a stage in Bydgoszcz or in Warsaw? There's a very good young saxophonist and also composer who has a very nice band, and it's Fabian Dudek. He's one of my ex-students. He's very good, and yeah, maybe he comes. But there's other young players. I have some young students, but they're still very young. So, but there's a lot of. I'm teaching since 30 years. And there's always some people coming up and surprising me. And I learn from them. Oh, cool. Because Peter Brötzmann told in 2014 that I'm 74 and people still says that I'm an avant-garde. But I would like to say fuck off. And the most important thing is what the people who are 24 is doing. They are avant-garde. They have to indicate. The avant-garde it's a difficult way. I mean, you have to find your way, and it's very. But yeah, he is really on the case, and he knows so much about music. I was always surprised when I had him as a student. He came up, and suddenly he was into Henry Threadgill. He studied all the composition techniques of Henry Threadgill, but then he moved on in his own way. Finding his own way. But then suddenly he came up with Brian Ferneyhough, who's New Complexity. But then, and I introduced him to Braxton, and he said, no, it's not so my case. But now he's totally into Braxton. But then I said at some point, you know so much, but you don't know about Pink Floyd or something. I have all Pink Floyd records, you know. So he's always searching. And then he tries to do the Pharoah Sanders shout. Cool. And he practiced it for years, and he can do it. He learned it, you know, the crazy shout of Pharoah Sanders. So he's totally, and then I came up with Carlos Ward, who was played with Cecil Taylor and Dollar Brand and all these guys. And I really loved his playing. And he totally did that stuff too. So he's very good. Yeah. What is the most important thing in improvisation for you? Communication, the possibility to create something new out of the blue, and the chance to do something on stage which I have never done before. So that's for me the biggest success. When I did something, I'm always searching for something I don't know. I try to find the unknown music in myself or in general, where I say, wow,
that's amazing. So maybe music from outer space. Here we Oh, are yeah. again. With Yeah, I think the Sun Ra. communication is the main word. And the it's, main, yeah. these days, nature is my main influence to get that, like listening to nature, to birds or whatever, just the spirit of nature. But you're also the member of the classic and powerful contemporary band Zeitkratzar. Yes. I did a lot of records of you. I'm very proud of it. And yeah, this is my time. What is the best to be a part of Zeitkratzar for you? I learned a lot during time. I mean, when I started there, it was very weird, but I'm ready to do unknown stuff. And Zeitkratzar has a very, very, let's say, unusual or very special approach to music. How the rehearsals work, how the music gets generated, how the ideas get generated. And in the beginning, I had moments where I couldn't deal with it, and it was like up and downs, and still some stuff I love, some stuff I don't like so much. But there's some stuff which I didn't like when I did it, but then later on I really said, wow, this is amazing. So I had to learn to understand the music, even the music I was doing myself. And I learned about drones. Before I wasn't into drone music at all. I was not? No, I wasn't when I started. I mean, I came, like for me, the influence when I go to contemporary music was a lot of serial music, more complex and, blah, 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 blah. Yeah, but there are some elements of maybe not drone music in your. It is so now, but but that's something I learned with Zeitkratzar. yeah. And I learned appreciating it, Yeah. And one of my favorite programs is James Tenney music, Oh. I got introduced to James Tenney via So do I. I Zeitkratzar, love and this, now yeah. I bought all the books about James Tenney, Yeah. And so I have to say, the thing is, I learned, and I still learn from that band, because the approach is not it's not the new music approach, it's not the jazz approach, it's not the improvised music approach, it's a completely different one. How could you compare Zeitkratzar to the other band, contemporary classic band you are working with? Yeah, when I compare them to Ensemble Modern, it's totally different things, because Zeitkratzar has, there's players who can do certain things, and they come from very different territories. Yeah. And you have to create the music for Zeitkratzar. So I wrote, on that record, for instance, I composed a piece for it, but I knew the people, and I knew what I can do and what I cannot do. The same with the Ensemble Modern. I knew what I can do and I knew what I cannot do, but it's different things. So for Ensemble Modern, for instance, I can write the most complicated written music. You write for Yeah, I did write cool. very, very complicated music, which I never can play, even with eighth tones. It's like not even quarter tones, eighth tones, and they just played it almost side-read the stuff. It's like crazy. And I said, how do they do that? And I had this prior rehearsal, and we worked on some stuff, and then I had this thing which based on a etude I wrote myself for eighth tones on the saxophone during Corona times. Oh, yeah. I still can't play it. So and I came and I said, maybe you can give it to the cello or the trombone, because they don't have problems with the microtones. And they almost side-read it in unison. I mean, of course, a little bit out of shape. But then the other said, we can do that too. So I orchestrated that part. And so I did a big 45-minute piece, which was partly it's improvised, partly it's different. It's parts of where some people improvise, some people play written parts. So I think it turned out very well. Can we expect records? Or Yes, CD? Oh, man. there will be a CD out in hopefully September, if not a bit later, but it's in production right now. I hope some festivals for Poland listen us at the moment, and the curators, and maybe you can invite not only Zeitkratzar or Frank Gradkowski solo duo. Frank will play in Bydgoszcz this autumn with Reinhold Friedl, his long-term collaborator, friend, during the festival on September in Bydgoszcz. They play very intense. They play on Moon for Bocian. They play a kind of improvisation, but then the nature of the music is improvisation. But if you listen in details, these works,
It's about sonorist, and it's about something like what is Reinhardt do on his solo and what are you doing with your solo. It's very interesting result. Okay, Frank, thank you very much. And Thank you for inviting. a ja chciałem was zaprosić dzisiaj na 22. Otwiera się bar w Mózgu i w barze wystąpi Frank Gratkowski. Ja już lecę do Sławka. Thank you. I mam nadzieję, że to będzie słychać w podkładzie z naszym tutaj głosem. Ja chciałem Państwu powiedzieć, że Moose Foundation w kooperacji z Gustav Records, czy też z wytwórnią o nazwie Don't Sit on My Vinyl wydaliśmy wspólnie płytę, która jest efektem nagrania podczas serii koncertów w Warszawie pod tytułem Super Sam Plus One, o czym mówiliśmy z Grzegorzem wcześniej. Czyli mamy drugie takie oficjalne wydawnictwo, można powiedzieć, z tym związane. Wszystkie te sprawy, tutaj gra Fred Fritz i Macio Moretti. To jest zupełnie świeża sprawa. Premiera tak naprawdę na Bandcampie była kilka dni temu, a premiera tego winyla taka oficjalna, że będzie można zamawiać, jest jutro, czyli 30 czerwca. To, co jest ciekawe, jeśli chodzi o tę płytę, to że ona została wycięta, nie wytłoczona. Czyli jest to tak zwany latte cut, czyli tak, mamy tutaj kilka interesujących sytuacji. Po pierwsze, bardzo mały nakład, jeśli chodzi o pierwsze tłoczenie, co akurat nie jest za bardzo fajne, bo jest trochę ekskluzywne, ale drugie tłoczenie będzie już, drugie wycinanie będzie już w większym nakładzie i chyba będzie sobie każdy mógł po prostu to kupić. Natomiast wydaje mi się, że bardzo fajna jest natura tej muzyki w połączeniu z tym formatem, dlatego że ja już się powoli zaczynam przygotowywać do swojego setu. Bardzo fajny jest ten format. Ja myślę, że to mogło wyjść zarówno na kasecie, jak i właśnie na takiej wycinance, bo trochę ta muzyka jest taka czasami low-fi, taka jest dzika. Okładka jest kontrastująca, bo jest bardzo estetyczna, wygląda na muzykę współczesną z lat 60. z Polski. Ja miałem okazję tej płyty wysłuchać, no jest to fantastyczna rzecz jak na Frita. Macie zawsze jest nieprzewidywalny. Dobry miks. Znaczy myślę, to jest taka... To jest dziwne, ale to jest taka przyszłość mózgu, można powiedzieć, mimo że razem panowie mają 170 lat pewnie. Nie wiem, czy przyszłość mózgu, ale generalnie jakby to jest taki piękny efekt jakby tych działań Super Sam Plus One, że jakby spotykają się właśnie na scenie ludzie, którzy wcześniej się nie spotkali. I to nie jest tak, że przypadkowi ludzie mogą się spotkać gdzieś jakby, no jest jakaś myśl nad tym, kogo się zaprasza i kogo się na tą scenę zaprasza. I nie zawsze, tak jak mówiliśmy wcześniej, jest to zupełnie udane przedsięwzięcie. W tym przypadku jest bardzo udane przedsięwzięcie, więc mamy tą płytę. Co się dzieje w tej chwili? W tej chwili się dzieje tak, ja nawet to ściszę na chwileczkę. W tej chwili dzieje się tak, że kończymy nasz program. Ja pozwolę sobie powiedzieć kilka spraw porządkowych, więc po pierwsze, tak jak chyba już Grzegorz powiedział przy stole z Frankiem, jak tylko zakończymy tą audycję, zapraszamy do nas, ponieważ Frank Gratkowski będzie grał solowy koncert w sali barowej. Jutro mamy coś, co nazwaliśmy off-screen, czyli wystąpi trójka artystów, którzy dzisiaj występowali. Wystąpi Ido Buckelman, wystąpi Wojciech Kowalczyk i wystąpi Agnieszka Bykowska. Kończąc program, powiem znowu z przyjemnością i radością, że program jest sfinansowany przez miasto Bydgoszcz i przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Następny Moose Screen w końcówce sierpnia, a Państwa zostawiam w tej chwili z Grzegorzem, który zmiksuje muzykę z własnych wydawnictw. Tak, dokładnie. Dzisiaj zmiksuję muzykę zespołu Zeitkratzer, ponieważ Frank Gratkowski jest filarem tego zespołu. Myślałem sobie, żeby zrobić miks z płyt Petera Brotzmana, ale Ale ich nie mamy.
okazało Tu, się, gdzie winylowych nie mamy. jestem, ich nie mam. Tak, także... Zostawiam Państwa z Grzegorzem Tyszkiewiczem. Dziękuję bardzo.